Jesteśmy chyba bez pracy. Jak się z tym czujesz? No, co prawda pracujemy, ale pieniędzy z tego żadnych. Ale mamy siebie i to jest najważniejsze. Jesteśmy w 40 bodajże 6 dniu naszej drogi. Dalej w Kutaisi, dalej w guest house'ie, ponieważ nasz przyjaciel Piotrek dopiero jutro wylatuje do Kazachstanu, więc towarzyszymy mu jeszcze przez chwilę. Jakub prezentuje człowieka pracującego, który już od rana trzyma laptop w garści, żeby domknąć wszystkie rzeczy, tematy, zmontować filmy. A ja wypisuję pocztówki, które dzisiaj trafią w ręce Poczty Gruzińskiej i mamy nadzieję, że bezpiecznie przelecą, przejadą do Polski i adresaci otrzymają to, co mają otrzymać. Także Kuba montuje filmy, a my idziemy złapać coś na śniadanie. W Turcji były bezdomne koty w większych miastach. Tutaj mamy do czynienia z bezdomnymi psami, które są na każdym kroku i bardzo często są takie poszkodowane mocno przez życie, bo mają czy chore łapki, czy przed chwilą widzieliśmy psa, który był pozbawiony sierści, cały taki różowy, więc też jakieś problemy skórne. Przerażające to jest. Przemierzamy sklepy i piekarnie w poszukiwaniu gruzińskiego pieczywa. Najbardziej znanym jest kaczapuri, czyli drożdżowy placek wypełniony serem. Jako tradycyjne pieczywo ma on oczywiście bardzo dużo odmian. I ja wzięłam 2 z mięsem dla Kuby i coś słodkiego dla mnie. Patrzcie, jest cwaniak. Jest jakiś cwaniak? Patrz, nawet koszulę. Teraz wyglądam Jak drugi cwaniak. Jak sobie dwaj się obcięli, to wiesz, koszula taka sama. Ale to prawda, że kuchnia tutaj jest przepyszna. Chyba z Piotrkiem robię pranie, a ja im śniadanie. I czuję, że rymuję. No nie wiem, ale za kilka złotych można zjeść tutaj naprawdę coś super. Wczoraj jeszcze wieczorem o 24 poszliśmy sobie coś zjeść i było otwarte. Zapłaciliśmy 11 zł za taki gulasz węgierski. Trochę mięsa w sumie w nim było nawet spoko. Plus jakieś takie pierogi w żurku i za to wszystko 25 zł, coś takiego. Także naprawdę nie wiem czemu, ale mi się skojarzyło po prostu z Tajlandią, że jakby ceny tego, a jakość jest po prostu naprawdę na wysokim poziomie. Jeszcze przygotowanie tego i sposób podania i w ogóle no jest coś po prostu niesamowitego. Nie nagraliśmy tego, ale prawdopodobnie jeszcze będziemy tutaj w restauracji, na pewno będziemy tutaj w restauracji, bo ostatni raz tak zjadłem na Ukrainie, jak była w 2020 roku. O, tu jest Ewa. Ewa dzisiaj robiła miniaturki do naszych filmów i generalnie w zasadzie dopiero pierwszy raz wyszliśmy od nie wiadomo kiedy. I deszcz, pierwszy raz od dawna. Tak go czuć trochę. Fajnie, no. Generalnie spędziliśmy większość dnia na to, żeby robić rzeczy związane z filmami. Tam po tym live'ie, którego mieliśmy z Piotrkiem, tam dużo pomysłów podrzuciliście, więc Uczymy się. no uczymy się trochę. Będziemy kupować kamerę I mikrofon. Tu jest jeden, ale będziemy kupować takie bardziej profesjonalne rzeczy. Będziemy się starać nagrywać codziennie. No a teraz idziemy spróbować gruzińskiej kuchni, bo jest godzina 16, a Nie, mój drogi, 16 to jest na laptopie, który ma polski czas. to jest 18. Uważaj. To na szczęście. No dobra, no to idziemy standardową trasą. Jutro Piotrek wyjeżdża, w sumie my też jedziemy na ten wolontariat pierwszy. Odpisała ci FS, czy Nie odpisała mi. jakiekolwiek imię? Nie, napisała mi thanks, więc prawdopodobnie tak. I będziemy z nią próbować załatwić wizę do Iranu, bo mówiła, że lepiej to robić też przez agencję. Jest pies. Lepiej to robić przez agencję, więc siądziemy i po prostu spróbujemy zaaplikować o nią.
Zobaczymy też, pewnie porozmawiamy z nią o tematach medycznych, bo przed nami szczepionki, które warto byłoby zrobić w tym kraju, a nie w kolejnych. I ja mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia w szpitalu, więc też ją dopytam, jak to wygląda. Zdradzimy szczegóły, jak się wyklaruje to wszystko. No, także jest dużo rzeczy. No a po wolontariacie pojedziemy do Tbilisi. Będziemy już wtedy na bank wiedzieć, czy mamy czego szukać w Iranie? Gdzie? Tbilisi, żeby załatwić tą wizę. W ambasadzie. Czy nas przyjmą, czy nie w ambasadzie. Nasze pierwsze wrażenia z Gruzją były takie, jakbyśmy wjechali do Polski jakieś 30 lat temu. Bo tak jak to było pokazane wcześniej na nagraniu, gdzie jechaliśmy w tą stronę, przekraczaliśmy granicę i przejeżdżaliśmy przez miejsce, które spokojnie można by nazwać końcem świata, gdzie końskie łajno czy krowie było w miejscu, gdzie powinna stać szyba od okna. A tu proszę, piękne miasto z niesamowitą historią, z wieloma kulturami, które się przewinęły tutaj przez wieki. I nawet jest też rzeka. I faktycznie tutaj się muszę uderzyć w pierś, ponieważ kiedy wjeżdżaliśmy do Gruzji, stan dróg był tragiczny, także ich prawie nie było i faktycznie ludzie jechali 5 km na godzinę. Także z 200 km się robiło nagle 5 do 6 godzin. Na rynku jest trochę drożej, więc zrezygnowaliśmy. Ale pójdziemy do takiego miejsca, w którym wczoraj we trójkę byliśmy i było, kurczę, genialnie. W sensie jak na te ceny, no i piwo było za 10 zł, tutaj było piwo trochę droższe. No i haczapuri, czyli takie standardowe coś, co można kupić w każdej restauracji praktycznie, no kosztowało jakieś 40 zł, więc dosyć sporo. Nic. W sumie nasz ostatni dzień w Kutaisi tak fizycznie, więc myślę, że warto sobie dogodzić. Ewa ma na Messengerze Band of Sharavars. Pozdrawiamy szarawarników. Pozdrawiamy szarawarników. Kimkolwiek są. Ewa ma w ogóle setki tych grup na Messengerze. 6 minut. Re. Thank you. Dobra, przyszła pani. Nie wzięła co prawda menu, ale zamówiliśmy w sumie. To niech zostanie to niespodzianką, bo się nie nagrało. Ewa robi miniaturkę. Także, no nie wiem, rozkręcamy się. To jest takie chyba luźne dzisiaj wideo, żeby sobie tak posiedzieć i pochillować. Tak mi się wydaje. Dużo emocji. Dużo emocji było ostatnio i Dużo pracy. dużo pracy, także potrzebujemy odpocząć i spędzić romantyczny wieczór w innym miejscu niż nad laptopem. Kropka. Mój ziomek znalazł na festiwalu autostopowym moje zdjęcie z jakimś gościem, którego ja nie kojarzę. Zdjęcia skąd ono w ogóle jest, nie? I tak, ja zamówiłem zupkę. Tak klasycznie, kosztowała 12 zł, a w środku kurczak. Wczoraj zamówiłem taką bardziej okazałą, ale no to jest żurek. A przynajmniej tak pachnie. Na zakwasie. Dobre, ale czuć takim ziołem, Żona mi wyjada. bo to jest, nie wiem czy to jest To jest specjalny sezon od nich. Tu jest tak napisane przynajmniej. Ja tu jadłam z frytkami kiedyś, taką przyprawę. Bardzo mocna. To moją twarz tam jeszcze, nie? Będziesz pił piwo? Dawniu, że będzie dzisiejsze pożegnanie. A ta zupa to jest cikirtma.
I to jest gotowany kurczak z jakimiś podrobami z kurczaka, ocet, jajka, jakieś świeże przyprawy. Ja nie chciałbym nawet stąd wyjeżdżać, tylko i wyłącznie z racji na tą kuchnię. No i co dostałaś, Ewa? Lobio, czyli taki po prostu gulasz z fasoli. No i do tego super. Jest zrobione jak ogórki kiszone, a tu faktycznie są ogórki kiszone. Mogę sobie zamówić chlebka, bo też mają taki super. A twój? Łosoś? Jest przepyszny. Ja wieki nie jadłam łososia, a bardzo lubię ryby, tym bardziej, że faktycznie takie inne mięso mi średnio smakuje. I Boże, jakie to jest dobre. No dziwną rzeczą jest to, że na tym łososiu spoczywa ananas. Daj go. Ja lubię pizzę z ananasem. Ale to dlatego, że po prostu chyba... No nie wiem, to jest placek, na który możesz coś położyć. No tak. Wiadomo, że to się nie nazywa już wtedy pizza, na przykład jak położysz na to ananas. No ale kurczę, skoro jest wegański burger... Zapłaciliśmy 8 dych. No nie wiem, no masz człowiek pracę i zasuwa, przed tym i zasuwa. I robiliśmy przecież do godziny 16. Fajnie sobie po prostu tak czasami gdzieś wyjść. To, za co my teraz zapłaciliśmy, kosztowało 80 zł. Za 3 dania i za piwo. Więc kosztowało to, bo piwo 13, to kosztowało to 67 zł. W Alanii chcieliśmy przyoszczędzić, to zamówiliśmy pokój w Istambule za 3 noce i finalnie nam tego nie zwrócili, także też takie pochopne decyzje, takie, że chcesz już wszystko na już, nie? Generalnie dużo się dzieje, robimy za kilka dni live'a odnośnie tego, jak działają wolontariaty i krok po kroku jak założyć Workawaya, co trzeba zrobić, żeby się dostać na taki wolontariat, bo ostatnio mieliśmy live'a i tam w zasadzie tylko się po prostu pokazaliśmy z Piotrkiem, pograliśmy trochę na banjo, a teraz będzie tak stricte technicznie, nie? Więc jakby będzie też organizowanie tego i wysyłanie tych pocztówek, które teraz też robimy. Zaczęło padać. To jest pierwszy taki naprawdę taki pierwszy deszcz. Którego doświadczamy. Tak, a nie tylko, że po prostu coś pokropi. Więc jest to w pewien sposób niesamowite. Tam jesteśmy chyba bez pracy. Jak się z tym czujesz? No, co prawda pracujemy, ale pieniędzy z tego żadnych. Ale jaka satysfakcja. No tak. Ale mamy siebie i to jest najważniejsze. A boisz się burzy? Nie. Ewa, jak zmokły kurczak. Nawet nie wiem jak jest po gruzińsku ani po turecku. Nawet zostawiamy ślady. Oprócz nas, tyle dobrze. Pani mi powiedziała, że jest w stanie jutro po nas przyjechać, bo jedzie do Kutaisi, także spoko, bo oszczędza nam to łapanie stopa i mapkę nawet wysłała, także fajnie. Można powiedzieć, że to jest taki ukłon w naszą stronę. Także będziemy na nią czekać. Powiedziała, że nie do końca wie o której godzinie, no ale w sumie nam to wszystko jedno. Jesteśmy w stanie poczekać. Nawet jak będzie padać, to sobie siądziemy gdzieś pod wiachtą i będziemy czekać. Także luz. No i właśnie, i tak też ktoś pytał tam, jak się dostajemy do wolontariatów. No i właśnie tak, czasami jest tak, że ktoś po prostu po ciebie przyjedzie nawet w jakieś miejsce, jeżeli akurat może.